Na nakręcenie tego odcinka miały ogromny wpływ korespondencje z panem Łukaszem Pankratowiczem ze Sztokholmu, któremu bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Jego i jego wspaniałą rodzinę. Dzięki. Dla niektórych osób przedstawiony materiał może wydać się nieco kontrowersyjny, lecz przedstawiam fakty, których się nie zmieni, ani czasu się nie cofnie, a przedstawiony materiał z pewnością pogłębi wiedzę na temat najbardziej znanego okrętu polskiej marynarki wojennej, ORP Orzeł. Jak zawsze serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Temat, który dzisiaj poruszę, był i nadal jest pomijany przez historyków, którzy jak w przypadku procesu dowódcy okrętu, komandora podporucznika Henryka Kłoczkowskiego, pomijali przez dekady, czyniąc przez to więcej szkody niż pożytku. Tuszowanie i przemilczanie zachowania, jakie panowało wśród załogi okrętu po opuszczeniu w Tallinie przez dowódcę komandora podporucznika Kłoczkowskiego, jest niemal nieznane opinii publicznej. Duży wpływ na postrzeganie tego tematu miała książka Jerzego Pertka pod tytułem Dzieje ORP Orzeł. Literatura, na której i ja się wychowałem. Jednak autor nic nie wspominał ani o atmosferze panującej wśród załogi, ani też o procesie dowódcy okrętu. Pisząc książkę, miał dostęp do archiwum i doskonale zdawał sobie z tego sprawę, a był jednym z najlepszych pisarzy marynistów. Nie będę opisywał historii okrętu, bo to uczyniłem w kilku wcześniejszych odcinkach. Skupimy się na atmosferze, jaka zapanowała na okręcie po zejściu komandora Kłoczkowskiego do tallińskiego szpitala. Przełomowym momentem do podjęcia decyzji o ucieczce okrętu z Tallina było zachowanie jego dowódcy komandora podporucznika Kłoczkowskiego, który udając się do szpitala wraz z matem Marianem Barwińskim, którego lekarz portowy podjął decyzję o hospitalizowaniu, komandor Kłoczkowski nie omieszkał zabrać ze sobą swojej maszyny do pisania oraz strzelby myśliwskiej. Po co dowódcy potrzebna była w szpitalu strzelba myśliwska? Wszyscy się dziwili. Jednak takie zachowanie dowódcy okrętu przekonało oficerów z Orła, że komandor Kłoczkowski nie zamierza szybko powrócić na okręt. Odejście komandora Kłoczkowskiego z okrętu i objęcie dowództwa przez jego zastępcę, kapitana Jana Grudzińskiego, wywołało wśród starszych podoficerów duże niezadowolenie. Gdy w czerwcu 1939 roku kontradmirał Jerzy Świrski wyznaczył kapitana Jana Grudzińskiego na zastępcę dowódcy ORP Orzeł, decyzja ta mocno dotknęła komandora Kłoczkowskiego, do tego stopnia, że głośno protestował u dowódcy floty kontradmirała Józefa Unruga. Jednak nic nie wskórał. Komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski bezpodstawnie przed wojną uważany był za największy autorytet od broni podwodnej i z tego też powodu uważał, że ma pewne przywileje. A jako że kapitan Grudziński był wyznaczony na zastępcę dowódcy z nadania i nie był jego człowiekiem, współpraca tych dwóch oficerów nie układała się dobrze, co miało negatywny wpływ na morale załogi. Powszechnie było wiadomo, że komandor Kłoczkowski za przyzwoleniem dowództwa zabrał z innych okrętów na Orła najlepszych specjalistów, podoficerów. To oni byli grupą najbardziej niezadowolonych z nowego dowódcy okrętu. Przywódcą tej grupy niezadowolonych był pupil komandora Kłoczkowskiego, bosman Władysław Gwiaździński. Po internowaniu okrętu w Tallinie pomysłodawcą ucieczki był porucznik Andrzej Piasecki, noszący przydomek Pablo. Jednak nie wszystkim ten pomysł przypadł do gustu, gdyż licząc, że wojna potrwa krótko, chcieli ją przeczekać w neutralnym Tallinie. Gdy ucieczka ORP Orzeł się powiodła, ta sama grupa niezadowolonych podoficerów pod przywództwem bosmana Gwiaździńskiego otwarcie twierdziła, że jest to bunt oficerów w celu nielegalnego pozbawienia dowództwa okrętu komandora Kłoczkowskiego. Z takimi nastrojami części załogi ORP Orzeł przebijał się do Wielkiej Brytanii.
Jak wiadomo, ORP Orzeł Stalina uciekł bez map nawigacyjnych, które Estończycy zarekwirowali. Jednak podporucznik Marian Mokrski za jedną z spółek centrali okrętu przez zupełny przypadek znalazł niemiecki spis latarń, który musiał umknąć uwadze estońskiego oficera, który przeprowadzał rewizję. Na podstawie znalezionego spisu podporucznik Mokrski sporządził mapę Bałtyku i cieśnin duńskich. Spis latarń zawierał bowiem charakterystykę i sektory świecenia każdej latarni oraz ich współrzędne geograficzne. Na arkuszu białego papieru o wymiarach 50 na 90 cm sporządził mapę numer 1. Jak za dawnych czasów podporucznik Mokrski opatrzył mapę odpowiednią legendą. Znalazły się tam takie oto nazwy: Kamienny kres północnych szlaków, Zatoka dwóch Estończyków czy Ławica strachu. Gdy ORP Orzeł przybył do Wielkiej Brytanii, najwięksi brytyjscy specjaliści nie mogli wyjść z podziwu dla kunsztu i wiedzy nawigatora, który sporządził te mapy. Jednak w brytyjskim radio i publikacjach prasowych ukazywały się informacje, jakoby mapy sporządzone odręcznie wykonał porucznik Stanisław Pierzchlewski, który w tym czasie pełnił obowiązki nawigatora. Informacje prasowe wywołały wśród oficerów Orła prawdziwą burzę. Na nic się zdały tłumaczenia porucznika Pierzchlewskiego, że nic podobnego dziennikarzom brytyjskim nie mówił. Prawdziwy twórca map, podporucznik Marian Mokrski, czuł się urażony tą jawną niesprawiedliwością. Porucznik Pierzchlewski był ignorowany przez pozostałych oficerów załogi ORP Orzeł. Sprawa była prosta do wyjaśnienia. Jeden z komentatorów BBC, Bernard Stubbs, rozmawiał z porucznikiem Pierzchlewskim, który przedstawił się jako nawigator, bo faktycznie w tym czasie pełnił taką funkcję. Nie wdając się w szczegóły, dla Stubbsa było jasne, że nawigator Pierzchlewski sporządził mapy i ta informacja trafiła do prasy i radia. W międzyczasie największego zwolennika komandora Kłoczkowskiego, bosmana Gwieździńskiego, wyokrętowano z Orła na statek ORP Gdynia, który służył jako baza polskiej marynarki wojennej. Bosman Władysław Gwieździński zmarł 4 grudnia 1941 roku w szpitalu w Devonport. Powracając do sprawy map i porucznika Pierzchlewskiego, to w zaistniałej sytuacji oświadczył on, że przy najbliższej okazji poprosi o przeniesienie z Orła na inną jednostkę. Tak też się stało. 6 czerwca 1940 roku porucznik Pierzchlewski został przeniesiony na ORP Burzę, na stanowisko drugiego oficera mechanika. Za porucznika Pierzchlewskiego na ORP Orzeł przeszedł z ORP Wilk porucznik marynarki Henryk Kamiński, który zginął wraz z Orłem. Od 20 września 1942 roku został przeniesiony na ORP Orkan. 3 maja 1943 roku porucznik Pierzchlewski awansuje na stopień kapitana. 8 października 1943 roku o godzinie 6:05 niemiecka torpeda akustyczna wystrzelona przez U-378 trafia w rufę ORP Orkan, powodując rozbicie zbiorników z ropą i jej zapalenie. W ciągu kilku minut ORP Orkan tonie. Uratowano 44 członków załogi. Nigdy nie została ostatecznie zamknięta lista poległych na ORP Orkan. Ustalono jedynie 177 nazwisk poległych, na której znalazł się kapitan marynarki Stanisław Pierzchlewski. Muszę wspomnieć również, że na ORP Orkan zginął świetnie zapowiadający się pisarz marynista, podporucznik Eryk Sopoćko, który od 18 grudnia 1939 roku do 20 maja 1940 roku odbywał staż na ORP Orzeł w stopniu mata podchorążego. W trakcie 5. patrolu Orła, gdy Orzeł zatapiał niemiecki transportowiec wojska Rio de Janeiro 8 kwietnia 1940 roku. Później staż odbywał na brytyjskim pancerniku HMS Rodney, biorąc udział w zatopieniu niemieckiego pancernika Bismarck. Podporucznik Eryk Sopoćko napisał pierwszą książkę o ORP Orzeł pod tytułem Patrole Orła, wydaną w Londynie w roku 1942.
Oprócz problemów, z którymi borykał się dowódca ORP Orzeł, kapitan Jan Grodziński, doszły nowe. 16 listopada 1939 roku, gdy polskie okręty podwodne ORP Wilk i ORP Orzeł wizytował naczelny wódz generał Władysław Sikorski. O skandalu, jaki wybuchł w trakcie wizyty, mówiłem w odcinku pod tytułem Kulisy śmierci dowódcy ORP Wilk, komandora podporucznika Bogusława Krawczyka. Na zakończenie przedstawię w skrócie dalsze losy komandora podporucznika Henryka Kłoczkowskiego po zejściu z okrętu i udaniu się do szpitala. Po 3 dniach pobytu w szpitalu komandor Kłoczkowski nie został aresztowany przez władze estońskie, gdyż pod przysięgą zobowiązał się do nieopuszczania Estonii. Latem roku 1940, po anektowaniu Estonii przez Związek Radziecki, Kłoczkowski został aresztowany i przewieziony do Moskwy, a następnie osadzony w obozie w Kozielsku. Do służby w wojsku powrócił po amnestii i utworzeniu Armii Polskiej na wschodzie, gdzie został komendantem stacji zbornej. W połowie roku 1942 przybył on do Wielkiej Brytanii, gdzie został postawiony przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie. Wyrok w tym procesie zapadł, nim sama rozprawa się rozpoczęła. Admirał Jerzy Świrski dał jasno do zrozumienia, że nie chce go widzieć w szeregach polskiej marynarki wojennej. Proces trwał od 16 do 20 czerwca 1942 roku. Po nieuczciwym procesie skazano Kłoczkowskiego na degradację do stopnia marynarza, usunięcie z wojska i 4 lata pozbawienia wolności, której nie odbył z powodu zawieszenia wykonania kary do czasu zakończenia wojny. Po wyroku sądu wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w amerykańskiej flocie handlowej odbył 9 tur w konwojach przez Atlantyk jako drugi oficer na statku SS Narocz. Po wojnie na stałe z rodziną zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Założył małą firmę, a następnie zatrudnił się jako specjalista budowy okrętów podwodnych. Zmarł na zawał serca w wieku 60 lat 1 października 1962 roku. W roku 2006 akta procesowe trafiły do Polski, gdzie niektórzy podejmowali próby rehabilitacji Henryka Kłoczkowskiego, jednak nigdy do rehabilitacji nie doszło. W roku 2022 odnaleziono odpis dziennika nawigacyjnego z ORP Orzeł. Jak uważają eksperci, zarzuty postawione w procesie okazały się prawdziwe, a wyrok był sprawiedliwy. Zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, by w nieuczciwym procesie zapadł sprawiedliwy wyrok. Z tymi moimi wątpliwościami zostawiam Państwa do następnego odcinka.